Pewnie zastanawiasz się, dlaczego dałem tak mocny tytuł dzisiejszego odcinka. Nieprzypadkowo. Nieprzypadkowo, bo obserwuję zdrowie Polaków, obserwuję to, w jaki sposób się prowadzimy, myślę, że tak mogę nawet kolokwialnie powiedzieć, w jaki sposób żyjemy, czyli żyjemy w domach, pracujemy zdalnie, żyjemy w korporacjach, pracujemy w korporacjach i mamy bardzo mało godzin w ciągu dnia i w ciągu roku na słońcu i statystyki są nieubłagalne. Polaków chorych jest coraz więcej. I ja też jestem w tej grupie, bo dziś jestem w studiu w sztucznym świetle, w sztucznym oświetleniu i dzisiaj nie chciałbym cię straszyć, tylko chciałbym dać rozwiązanie i porozmawiać o tym, w jaki sposób sprawić, abyśmy wspólnie jako Polacy, jako Polska byli zdrowsi. I dzisiaj o tym, jak do tego doprowadzić, będę rozmawiał z moim gościem, którym jest Rafał Gawenda. Cześć, Rafał. Dzień dobry, cześć. Rafał, powiedz mi, czy ty też obserwujesz to, że Polacy zamknięci w domach, zamknięci w korporacjach, w sztucznym świetle, pracują coraz więcej, zarabiają coraz więcej. Wydaje się, że są coraz szczęśliwsi, no ale są coraz bardziej chorzy. Statystyki są naprawdę, można powiedzieć, naprawdę nakręcone na maksa. Coraz więcej przeróżnych chorób. Nie mówię o rakach, ale mówię o przeróżnych innych chorobach. Również depresji, samobójstwach, jest tego po prostu bardzo dużo. Czy ty też widzisz to, że my po prostu zamknęliśmy się w tych klatkach, w sztucznym oświetleniu, w domach mamy LEDy, w pracy mamy niebieskie światło, później mamy telewizory, komputery, komórki, no i generalnie na tym świetle takim prawdziwym, słonecznym jesteśmy minimalny okres czasu. Wiesz co, no tak, zgadzam się jak najbardziej z tobą, bo rzeczywiście każdy pracuje teraz gdzieś zamknięty i nie ma dostępu do tego światła naturalnego, a właśnie w Polsce mamy około 60 dni słonecznych w roku, no i teraz jakbyśmy się chcieli przyznać, ilu w procentach my wykorzystujemy rzeczywiście to słońce, w ilu procentach my się eksponujemy na to słońce przez te 60 dni, no to domyślam się, że tutaj statystyki będą właśnie bardzo słabe, bo tak jak mówisz, my dzisiaj jesteśmy tutaj w studio, na zewnątrz świeci słońce, no a to się do tej statystyki tak jakby nie zalicza. Także tak, jak najbardziej myślę, że jest z tym problem i powinniśmy się bardziej eksponować właśnie na to słońce i korzystać z niego, jeżeli rzeczywiście jest. Zanim zadam dzisiaj drugie pytanie, chciałbym przedstawić partnera dzisiejszego odcinka. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozwijać się jeszcze szybciej i nagrywać tak fajne odcinki jak ten. Dołącz do przygody, w której zadbasz o swoje zdrowie. Poznaj partnerów naszego kanału. Hemp King, Biozdrowy i Biowen. Odkryj produkty konopne, zdrową żywność z czystym składem i suplementy diety bez zbędnych dodatków. Linki do naszych partnerów znajdziesz w opisie pod filmem. No dokładnie tak, wspomniałeś o tych liczbach, 66 dokładnie dni słonecznych jest Możliwe. w Polsce w ciągu roku, tylko. To oznacza, że prawie około 300 dni to są dni niesłoneczne. No i teraz mamy dwa wyjścia, co najmniej dwa wyjścia. Pierwsze, wyprowadzić się na Cypr, do Hiszpanii albo do Włoch, co oczywiście nie jest takim prostym rozwiązaniem, jeśli mamy to zrobić na stałe. A drugie rozwiązanie, no to poszukać jakichś właśnie rozwiązań, które pomogą naszemu zdrowiu przetrwać te takie, bym powiedział, czarne miesiące w Polsce. Mam wrażenie, że to jest pół roku, gdzie jest po prostu ciemno i nawet jeśli wyjdziemy na zewnątrz na spacer, no to jest po prostu czarno o 15 i jest szybko się robi ciemno. No i to słońce nam nie pomaga. Ten najlepszy i darmowy lek, który przecież mamy w naturze, a z niego nie korzystamy. Więc pytanie, jakie rozwiązanie wybierzemy? Czy wyprowadzka na Cypr na stałe z całą rodziną, czy zostanie w Polsce, ale szukanie jakichś rozwiązań? I dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie z Rafałem o jednym z takich rozwiązań. Rafał, ty jesteś twórcą takiego wspaniałego urządzenia. Ja korzystam z niego, więc też to nie jest coś, czego nie znam, ja korzystam. Ja to nazywam sztuczne słońce. Powiem szczerze, że jak ja wchodzę, ja sobie korzystam w mojej sypialni, to ja mam dokładnie takie same endorfiny, jakbym leżał na Cyprze czy na Gran Canaria na plaży, bo byłem tam i po prostu zamykając oczy, leżąc pół godziny, naprawdę moje ciało tak reaguje. Serio. I to jest niesamowite. Ja nie wiem, dlaczego tak jest. Powiedz w ogóle może skąd się to wzięło, że ty zacząłeś szukać takich rozwiązań, bo pewnie zaraz do tego dojdziemy, co to jest, ale jak to się u ciebie zaczęło? Okej, wiesz co, no to u mnie to wyglądało tak, że zaczęło się od urazu. Jakieś 4-5 lat temu nabawiłem się urazu swojego ścięgna Achillesa i w trakcie tego urazu ja już szukałem jakiegoś rozwiązania, które pomogłoby mi w jakiś sposób szybciej z tego urazu wyjść, szybciej się zregenerować. No, że jestem osobą taką, która właśnie szuka
różnych rozwiązań w kontekście jednego problemu, no to natrafiłem wtedy pierwszy raz na terapię światłem czerwonym. Było to całkowicie coś nowego dla mnie, ale już wtedy wiedziałem, że to światło jest w jakiś sposób używane do leczenia tego typu urazów i że wspomaga regenerację. No i tak naprawdę stwierdziłem, że dlaczego nie? Warto spróbować i oprócz takiej właśnie klasycznego podejścia fizjoterapii, terapii manualnych, no dołożyłem właśnie to światło czerwone i naświetlałem sobie tego Achillesa codziennie. Efekt był taki, że tak naprawdę już po kilku tygodniach ten Achilles mi się zregenerował w takim stopniu, że pozwoliło mi to wrócić do biegania, co jest właśnie moją też jedną z pasji. I tak naprawdę wtedy mnie nie interesowało, czy to było przez to, że to światło zadziałało, czy po prostu terapia zadziałała. W ogóle mi to nie interesowało. Ważny był skutek tego, że wróciłem do biegania i to całkiem szybko. Ale teraz właśnie już po tym czasie, kiedy o tym świetle wiem znacznie więcej, jestem przekonany, że to naświetlanie jednak mi dużo wtedy pomogło i jakby przyspieszyło ten proces regeneracji tego Achillesa. Także takie były u mnie początki właśnie związane z terapią światłem czerwonym. Tak do tego doszedłem. To jest w ogóle ciekawe, bo nas łączy również zerwany Achilles, bo ja przecież miałem też zerwanego Achillesa w kwietniu 2024 roku, czyli prawie rok temu. I jedną z terapii, którą stosowałem, było również naświetlanie światłem czerwonym. Wtedy jeszcze nie od ciebie, bo się nie znaliśmy, ale ja pamiętam, że lekarze, do których później chodziłem, to oni byli zszokowani, jak dobrze wygląda mój Achilles, a wiedzieli, że ja nie byłem na stole operacyjnym i że ten Achilles nie był zszywany, tylko takimi innymi metodami sobie poradziłem. Jedną z nich była właśnie terapia światłem czerwonym, więc to też, mój przykład też pokazuje, że można. No to pytanie następne. Skąd w ogóle, ile lat ma ta technologia? Czy ty coś bardziej odkryłeś? Czy ty coś, wiesz, dodałeś do tego, co ty stworzyłeś w swojej lampie, którą dzisiaj ludzie stosują i poprawiają swoje zdrowie? No bo ta technologia już, rozumiem, wcześniej przed urazem twoim istniała, no bo z niej skorzystałeś. Tak, zgadza się. Technologia już istniała dużo wcześniej i wykorzystywana jest na szeroką skalę, tylko u nas tutaj w Polsce jeszcze to jest taka nisza, można powiedzieć. Ale jeszcze, żeby się cofnąć tak naprawdę, to mogę trochę o historii opowiedzieć, bo to jest też ciekawy aspekt w ogóle właśnie terapii światłem i też tak naprawdę do tego, od czego zaczęliśmy, czyli od słońca, bo już w starożytności właśnie było coś takiego jak helioterapia. Nie wiem, czy słyszałeś o takim pojęciu? Są to helioterapia. Są to kąpiele słoneczne. I one były właśnie wykorzystywane już przez starożytnych Greków i Egipcjan właśnie w jakiś sposób poprawy swojego nastroju. I oni już wtedy wiedzieli, że światło słoneczne w jakiś sposób pozytywnie wpływa na nasz organizm. No i teraz dlaczego też o tym mówię? Bo właśnie światło słoneczne jest ten punkt styku właśnie między światłem słonecznym a terapią światłem czerwonym, bo słońce składa się właśnie w blisko 50% ze światła czerwonego i podczerwonego. Dlatego oni jeszcze wtedy o tym nie wiedzieli, ale już z tego korzystali. A taka współczesna terapia światłem czerwonym została zapoczątkowana przez NASA, bo oni w latach 80., 90. badali właśnie już dokładnie te długości fal światła czerwonego i podczerwonego, z których my teraz korzystamy. Badali w kontekście wzrostu roślin w kosmosie, czyli w ogóle całkiem inny mechanizm. I przy okazji tych badań odkryli, że to światło pomaga również na regenerację oraz przyspiesza gojenie się ran. I to był taki zapalnik tak naprawdę do tego, co się działo później, bo dało to nam fundament pod to, co mamy obecnie. Tak naprawdę przez to, że oni robili te badania, zapoczątkowała się właśnie era światła czerwonego tam w Stanach, a w Stanach ta technologia jest używana powszechnie, po prostu jest tam bardzo znana i jest nawet zakwalifikowana przez FDA jako po prostu terapia medyczna. Rok temu dzięki Tobie stanąłem na scenie ze łzami wzruszenia i radością. To była ogromna niespodzianka. Dziś znów mamy szansę. Nasz kanał ponownie walczy o tytuł YouTubera rynku, a Metamorfoza Finansowa o nagrodę w kategorii Inicjatywa Edukacyjna. Razem możemy to powtórzyć. Zagłosuj na nas. Link znajdziesz poniżej.
Super, wspomniałeś o helioterapii, dobrze pamiętam tą nazwę. No to pojawiło mi się w głowie jedno zdjęcie, które widziałem dosłownie kilka dni temu i to był szpital z takim tarasem, gdzie były łóżka z pacjentami i ten taras był, nazwę to tak śmiesznie, że on był cabrio. Okay. Ten taras, bo on był bez dachu, czyli to był taki tarasik, wiecie, gdzie po prostu można było właśnie, tak opisane było to zdjęcie, że pacjenci zażywali kąpieli słonecznych. Wiecie, jak dzisiaj wyglądają szpitale w większości, gdzie jest po prostu białe światło, gdzie są po prostu ściany białe, gdzie jest po prostu bardzo surowo, gdzie nie ma roślin. No nie chce się tam być. Nie chce się tam być. W większości szpitali tak to wygląda. No i te szpitale nasze nie są cabrio, bo jest dach, więc słońca tam nie ma, są sztuczne lampy, więc też nie pamiętam z jakich lat było to zdjęcie, ale można bardzo łatwo znaleźć w internecie, jak wpiszecie. Szpital z takim tarasem i widać łóżka po prostu pacjentów, którzy się naświetlają światłem słonecznym. No to pytanie, co stoi za tym mechanizmem, że w sytuacji, kiedy my w Polsce mamy tylko 60 dni słonecznych, jesteśmy przez te 300 dni w stanie na przykład naświetlać się takimi lampami, które trochę zastępują nam to słońce. Co ta lampa nam robi z organizmem, że my się tak dobrze czujemy, że nasze achillesy szybciej się regenerują? No i że generalnie to działa, no bo skoro, tak jak mówisz, NASA, skoro FDA w Stanach to zaoprobowało jako jedną z metod leczenia, to znaczy, że to działa. No tak, no i właśnie tutaj dochodzimy do tego, że zastosowanie jest bardzo dużo, ma bardzo szeroki zakres działania, ale tak naprawdę mechanizm można powiedzieć, że jest jeden. Może nie jeden, ale jest kluczowy. I tutaj chodzi właśnie o wpływ czerwonego światła na mitochondria i na stymulację ich do produkcji większej ilości energii. I teraz też, żeby może wytłumaczyć w ogóle, czym są mitochondria w naszym ciele. Mitochondria? No taki, ja to kiedyś nazwałem, że to jest taki powerbank w naszym organizmie. To jest dobre porównanie? Dobre. Ja bym to może nazwał jeszcze właśnie, że to są takie elektrownie w naszym ciele. Okay. Bo powerbank rzeczywiście go ładujesz i on oddaje energię, a elektrownie generują energię cały czas. I tak też działają mitochondria. One po prostu produkują nam energię. I teraz albo to mitochondria mogą pracować tak jakby pełną parą, można powiedzieć, albo mogą mieć jakieś dysfunkcje i nie pracować optymalnie. A właśnie w całym naszym ciele są mitochondria, bo prawie każda nasza komórka posiada mitochondria. I tak naprawdę my, oddziaływując właśnie na te mitochondria, oddziałujemy tak naprawdę na cały nasz organizm. Im ważniejszy organ w ciele, tym on posiada większe zagęszczenie tych mitochondriów. I przykładowo serce składa się w 30 do 35% właśnie z mitochondriów. Czyli im mamy ważniejszy organ w ciele, tym on ma większe zagęszczenie tych mitochondriów. I teraz tak naprawdę to jest też właśnie ten punkt styku pomiędzy tym, jak działa światło czerwone, a istnieje bardzo duża korelacja między tym, w jakim stanie są nasze mitochondria, a po prostu jak funkcjonuje nasz organizm. No i teraz też, żeby ci dać jakiś przykład zastosowania, no to załóżmy, że wczoraj byłeś na mocnym treningu siłowym, wróciłeś do domu i naświetlasz się właśnie tą swoją lampą. I co się wtedy dzieje? Naświetlając właśnie te konkretne grupy mięśni, ty właśnie poprawiasz energetykę sobie w tych mitochondriach. One działają wydajniej i przez to komórki odpowiedzialne za regenerację po prostu pracują lepiej. I w efekcie tego twojego treningu, w efekcie treningu, gdzie powstały właśnie mikrourazy mięśni, te komórki, które odpowiedzialne są za regenerację, po prostu regenerują ci te mięśnie szybciej. I efekt jest taki, że ty jesteś szybciej zregenerowany. Także powiedzmy, tu jest ten kluczowy mechanizm. Jest ich więcej, jak na przykład, nie wiem, poprawa mikrokrążenia, gdzie ty w przypadku tych mięśni też dostarczasz więcej składników odżywczych do tych mięśni, bardziej je natleniasz, ale jednak ten kluczowy mechanizm to jest właśnie oddziaływanie na mitochondria. Okej, no to już myślę, że mamy lekcję biologii, powtórkę zrobioną, bo wszyscy już będą wiedzieli, pamiętali, co to są mitochondria, czyli takie faktycznie elektrownie, które, przykład piękny, 30-35% mitochondriów wokół serca, czyli najważniejszego albo jednego z najważniejszych naszych narządów. No to idźmy może do tego, jak jeszcze nam programują, bo to jest takie ciekawe, że zobacz, mamy słońce i ono jest w Polsce tylko przez te 60 dni słonecznych, więc to też może być, wiecie, słońce i 15 stopni, więc to jest też inna sprawa, czy 17, a my i tak mamy tak zaprogramowane, wielu z nas Polaków, mylnie, błędnie,
że media nam wmówiły, że jeśli już przyjdzie to lato, to my mamy się jeszcze chować przed tym słońcem, że ono jest zabójcze, że ono jest tak krótko w ciągu całego roku, przez maksymalnie 2 miesiące, a my mamy uciekać później przez te 2 miesiące, czyli mamy się nakremować, mamy ubrać czapkę, najlepiej parasol. I jeszcze ostatnio widziałem, że chyba Azjaci, nie wiem czy Japończycy, powiedzieli, że jak się wychodzi na plażę, to najlepiej całkowicie się zawinąć, dosłownie, nie pokazywać w ogóle skóry, bo to jest groźne. Dlaczego? Dlaczego? Chciałbym, żebyś tu się jeszcze wypowiedział w tym temacie. Wiesz co, to jest absurd tak naprawdę, bo popatrz, właśnie też, żeby nie wybrzmiało z tej naszej rozmowy, że nie wiem, kupmy sobie lampę i właśnie zamknijmy się w piwnicy, bo to nie o to chodzi. Nie, ale... Właśnie korzystajmy z tego słońca. I to właśnie to chociażby dlatego, że słońce w przeciwieństwie do lamp syntezuje nam witaminę D w naszym ciele, tak? I tego już nie jesteśmy w stanie inaczej zrobić niż ze słońca. No wiadomo, suplementacja i tak dalej. Jeżeli nie chcemy się suplementować, no to w lecie korzystajmy właśnie ze słońca. I to, o czym wspomniałeś, takie bzdurne informacje, które płyną do nas, żebyśmy nie przebywali dłużej na słońcu niż na przykład 15 minut, albo żebyśmy się wysmarowali jak od stóp do głów jakimiś kremami z filtrami, no to jest po prostu mega bzdura i to właśnie powoduje, przez to właśnie my na przykład nie syntezujemy tej witaminy D, także według mnie powinniśmy korzystać z ekspozycji na słońce i robić to najczęściej, kiedy tylko możemy, to po prostu korzystajmy z tego słońca, bo to jest coś, co jest dla nas bardzo istotne. Lata 70., lata 80., myślę, że może 60. jest wiele zdjęć pokazujących, jak plażowali Polacy, ale też Europejczycy, ludzie na całym świecie. I tam zwróćcie uwagę na te zdjęcia. Myślę, że może nawet wrzucimy, jak znajdziemy do montażu. Jest takie jedno zdjęcie. Dokładnie. Po pierwsze, sprawdźcie, jak ci ludzie wyglądają na tej plaży i jak oni się zachowują, będąc na plaży. Tam nie ma okularów słonecznych, przeciwsłonecznych, po pierwsze. Po drugie, otyłych ludzi też tam nie ma, więc to już jest inny etap naszej rozmowy, ale dzisiaj porozmawiamy o tym, że ci ludzie korzystają z kąpieli słonecznych. Tak to się kiedyś nazywało. Zobaczcie, kąpiele słoneczne. Już abstrahuję i wracam nawet do tego tematu związanego z tymi tarasami w szpitalach, gdzie ludzi leczono również jako jeden z elementów było słońce i na tych plażach ludzie też z głową korzystali z tego słońca. Dziś namawia się wręcz do tego, żeby uciekać przed tym słońcem, nawet jeśli go jest tak mało w ciągu roku. Więc my zachęcamy do tego, żeby z głową korzystać z tego słońca, ale ja wbiję trochę taki klin i zapytam dla tych, którzy są bardziej dociekliwi i zapytałem tak, no Rafał, no ale czy są jakieś badania w tym temacie, bo ja tylko muszę mieć badania i kto to zbadał, jeśli ty mi podasz badania, że takie światło jest dobre, wspomniałeś o NASA, o FDA, ale to jest Ameryka, czy ktoś jeszcze inny to badał? Czy są badania, że to światło i że to słońce jednak wpływa na mnie pozytywnie? Okej, wiesz co, no to tu jest właśnie bardzo wdzięczny temat do rozmowy, bo badań jest bardzo dużo i jak jeszcze sprawdzałem przed nagraniem, to na takiej platformie PubMed, gdzie publikuje się właśnie badania naukowe, artykuły naukowe, to tych badań było blisko, może nie badań, ale tych artykułów opublikowanych było tam blisko 8000. I w ostatnich latach jest po prostu skokowa ilość tych badań i one cały czas, że tak powiem, są robione i to światło jest w dużym zainteresowaniu przez badaczy. No i tak naprawdę mam kilka takich badań, o których chciałbym opowiedzieć, na które się ostatnio natknąłem, bo myślę, że warto i będzie to też takie fajne pokazanie tego, na co może wpływać właśnie to światło czerwone i co jest poparte badaniami. No to ostatnie takie badanie właśnie z 2024 roku jest badaniem trochę niszowym, ale bardzo ważnym, bo 15-minutowa ekspozycja na właśnie światło czerwone i podczerwone spowodowała obniżenie poziomu glukozy we krwi o blisko 30%. I dlaczego o tym mówię? Bo poziom glukozy we krwi jest skorelowany z tym też, w jakim stanie jest nasz organizm. My, mogąc oddziaływać na poziom glukozy we krwi, tak naprawdę oddziałujemy w jakiś sposób na gospodarkę insulinową. Czyli te skoki insuliny, które są dla nas bardzo destrukcyjne, o którym zresztą tutaj bardzo dużo już omawialiście na kanale, chociażby z braćmi Rodzeń właśnie, przy okazji diety keto, no to taka ekspozycja 15-minutowa, ona może wypłaszczać te skoki insulinowe. I to jest, wydaje mi się, taka nadzieja też, gdzie teraz
chorobą cywilizacyjną właśnie jest insulinooporność, gdzie można byłoby rzeczywiście dodać taką terapię światłem czerwonym i w jakiś sposób wspomóc swoją terapię, właśnie chociażby dietoterapię, taką, którą oferują nam właśnie bracia Rozyń i do którym propagują jako zdrowy styl życia. To mam dwa pytania do tego, co wspomniałeś a propos ekspozycji 15 minutach. Ekspozycję rozumiesz w ten sposób, że na przykład otwieramy okno, wystawiamy sobie buźkę na zewnątrz? Ja mówiłem o ekspozycji na światło czerwone, typowo na lampy. Aha, na lampy. Już mówimy o tych konkretnych długościach fal. Dobra, to żeby to było jasne. To chodziło o to właśnie. Okej. I to było takie jedno właśnie z badań. Według mnie warto gdzieś w tym kontekście poszukać sobie w własnym zakresie, jeżeli ktoś boryka się z takim problemem. Innym badaniem było badanie dotyczące jakości snu. I tutaj też było to ciekawe badanie z tego względu, że jakby sen jest dla nas kluczowym elementem i nie wyśpimy się 2 dni, no to będziemy wiedzieli tak naprawdę jak się czujemy. Tutaj badanie było przeprowadzone właśnie też tak samo z grupą kontrolną i tylko przez 14 dni osoby się naświetlały takimi lampami po 30 minut i to wykazało, że ich jakość snu drastycznie się poprawiła, a produkcja melatoniny wzrosła o 75%. I to mówimy o takiej naturalnej właśnie melatoninie, która jest wytwarzana przez organizm bez suplementacji. Także trochę takie działanie pośrednie tego światła czerwonego, ale na jeden z kluczowych elementów, czyli na sen. Ja powiem prywatnie, jak to wygląda. I w sumie mógłbym nie mówić, bo to może trochę taki temat niewdzięczny, niektórzy się wstydzą. Mam jakiś problem właśnie snem pod kątem chrapania i wiesz, jak sytuacja wyglądała, że z twojej strony dałeś mi lampę do testu. Przetestuj i mówi, przekonaj się, czy to jest ok. Bo też miałem dużo znaków zapytania. I wczoraj akurat miałem takie długie naświetlanie, półgodzinne, dla mnie długie, bo wcześniej to były 15-minutówki. No i to moje chrapanie bardzo, bardzo zanika. Bardzo zanika. To nie jest tak, że ono zniknęło całkowicie jeszcze, chociaż idę w tym kierunku, chciałbym, żeby tak było, ale ono zanika i to jest dla mnie coś, czego nie umiałem do tego doprowadzić, a od już, nie wiem, kilkunastu miesięcy pracuję nad tym, chodzę do różnych specjalistów w kontekście właśnie takiej higieny snu i tego, żeby nie chrapać, bo też to jest bardzo niebezpieczne pod kątem jakichś zatrzymań. Bezdechów sennych, bardzo, bardzo taki, bardzo ważny temat dla wszystkich. Wielu z was w ogóle nie wie, że chrapie. Bo jeśli na przykład ćwicie sami, to nie macie pojęcia, bo nikt wam o tym nie powie. I do momentu, jak ja spałem sam, mieszkałem sam, to też najprawdopodobniej nie chrapałem wtedy, a nie wiedziałem. Więc to jest też bardzo ważne pod kątem zdrowia i na to zwracam uwagę. I szukałem rozwiązań i zauważyłem, że u mnie to zanika, więc jest to ciekawe, ja mam dużo pytań. Ale idźmy dalej, bo mam ciekawe pytanie w kontekście światła czerwonego i Sebastiana Kilichowskiego, który zresztą siedział tu wielokrotnie na miejscu gościa już u nas na kanale. Sebastiana Kilichowskiego, który jest twórcą firmy iShield i okularów blokujących światło niebieskie z kolei. Pytanie, czy my mówimy o tym samym, bo Seba też bardzo dużo mówi o świetle, o tym, żeby się wystawiać cały rok na światło również w zimie, że jednak to światło gdzieś tam delikatnie przez te chmury operuje i to jest ważne, żeby codziennie chociaż na chwilkę wystawić tą buźkę do słońca. Czy to jest temat ten sam, podobny? Jak to się ma do siebie? Tak, można powiedzieć, że jest bardzo podobny, bo Sebastian właśnie też mówi dużo o czerwonym świetle, zresztą wykorzystuje właśnie w swoich żarówkach i dokładnie takie same światło, czerwone, tylko inne jest zastosowanie tak naprawdę tego, bo on wykorzystuje żarówki po to, żeby zoptymalizować sobie w jakiś sposób środowisko, w którym się znajdujemy wieczorem. Czyli właśnie, żeby wyeliminować światło niebieskie przed snem i przez to nie blokować właśnie tej produkcji melatoniny takim sztucznym oświetleniem. I tu jest właśnie ta technologia jest wykorzystywana ta sama, tylko właśnie zastosowanie jest inne, no bo on optymalizuje po prostu środowisko wieczorne. Natomiast lampy są bardziej pod kątem działania właśnie na organizm mitochondrialnego. Znowu ciężko byłoby sobie wyobrazić, nie wiem, naświetlanie się żarówkami. Tam po prostu nie będzie takiej mocy, nie? A też z drugiej strony ciężko sobie wyobrazić, żeby, nie wiem, takie lampy duże zabierać ze sobą w podróż i tylko po to, żeby zoptymalizować właśnie sobie to środowisko wieczorne. W hotelu gdzieś tam. Tak, także na przykład. Podobna technologia, różne zastosowania. Żarówki czerwone też u siebie mam. Najlepiej one się sprawdzają właśnie w sypialni, szczególnie kiedy na przykład człowiek się wybudzi w nocy i chce sprawdzić godzinę, cokolwiek, to wtedy można sobie właśnie włączyć tę żarówkę i
wiecie, no nie dzieje się tak, że nagle jest jasność w pokoju, niebieskie światło, żarówki czy jakieś LEDy, tylko ta czerwona, delikatna żaróweczka i bardzo łatwo się później wraca do snu. Ja to tak samo wieczorkiem na przykład do czytania. Do czytania. Też jest super. Tak, wtedy. to jest super sprawa i też dajcie znać w komentarzu w ogóle, zanim zadam kolejne pytanie, to właśnie do was prośba w ramach tej naszej współpracy, że my tutaj nagrywamy, wy korzystacie, chciałbym, żebyście korzystali, także prośba do was o dobry komentarz, dajcie znać, jak to u was wygląda w kontekście właśnie dbania o swoje zdrowie, swój sen, jak to u was wygląda, czy stosujecie już takie rzeczy, żarówki, lampy, czy inne, czy na przykład jak to, chciałbym, żebyście się podzielili, no i żebyście się podzielili również ze znajomymi tym filmem, dali lajka, bo wtedy się to po prostu lepiej niesie, no i też mamy więcej motywacji do pracy. Kolejne pytanie. Zapisałem sobie takiego jegomościa, nazywa się Brian Johnson i robi eksperymenty. Sporo tego jest ostatnio w internecie. Chciałbym, żebyś opowiedział, co to takiego, co to za gość i co to za eksperymenty on wykonuje. Wiesz co, no to jest właśnie taki gość, który stworzył taki protokół, który nazywa się Blueprint. Jest to protokół przeciwstarzeniowy i to jest jego głównym celem. A Brian to jest multimilioner, który tak naprawdę podporządkował sobie cały swój styl życia właśnie pod ten protokół. To jest gość, który wydał 7 milionów dolarów na wyposażenie swojego domu właśnie w różnego rodzaju sprzęty i technologie, a samo utrzymanie tego protokołu kosztuje go 2 miliony dolarów rocznie, co jest po prostu ogromną kwotą. No i dlaczego o tym wspominam, bo A jakiego ma cel, że co, nie chce umrzeć nigdy, czy chce dożyć 200 lat? Tak, nawet jeden z jego sociali to jest, nazywa się Don't Die. Także tak, chodzi o to, żeby spowolnić właśnie proces starzenia i on do tego dąży, żeby jak najwolniej się starzeć. Jest nawet taki współczynnik, który on mierzy, szybkość starzenia. I jakby to jest miarą tego protokołu. Też wspominam dlatego, bo mając właśnie takie nieograniczone zasoby finansowe, nieograniczone zasoby w dostępie tak naprawdę do wiedzy eksperckiej, a w jakiś sposób ograniczony czas, w którym może korzystać z różnych terapii, no to właśnie jedną z terapii jest właśnie terapia światłem czerwonym. No i teraz, jeżeli ktoś taki korzysta z tej terapii, no to myślę, że powinniśmy się sami zastanowić, czy to ma sens. No jeden z elementów, no 2 milionów dolarów, myślę, że wielu z nas nie ma, żeby przystosować swój dom tylko do tego anti-agingu, do tego starzenia się, czy to po prostu spowolnić, więc myślę, że to nie, ale myślę, że małymi krokami warto to robić. No wiesz, tam według mnie właśnie trzeba wyłuskiwać te rzeczy, z których on korzysta, bo 2 miliony to są różne związane takie z eksperymentalnymi terapiami i tak dalej, ale bardzo dużo jest takich rzeczy, które można podpatrzyć z tego protokołu i po prostu u siebie zastosować. Wiadomo, pierwsze, no to zadbajmy o filary, ruch, zdrowie, jedzenie, relacje, nie? Takie rzeczy, które są podstawowe, ale pewne rzeczy można też od niego z tego protokołu wyłuskać i on dzieli się z tym za darmo. Ja myślę, że to jest ciekawe, także zapiszę sobie to nazwisko i oglądajcie, jeśli dla was zdrowie jest ważne, a jeśli jesteście na naszym kanale, no to myślę, że jest ważne jako jeden z 3 filarów życia, żeby żyć pełniej. Kolejnym człowiekiem, który dzieli się wiedzą za darmo w kontekście finansów i zdrowia ostatnio coraz więcej, no to jest nasz wspólny znajomy Trader21, Czarek Ogłuch, który przecież poukładał swoje finanse, no bo to pokazywał wielokrotnie, że poukładał i stwierdził, no teraz warto poukładać zdrowie. I temat zdrowia zaczął go bardzo interesować, więc nie tylko czytał, ale testował na sobie przeróżne rzeczy i nagrywał też sporo rzeczy na swoich kanałach, Inna Medycyna, czy na naszym kanale. Wielokrotnie dzielił się za darmo tą wiedzą, którą on stosuje pod kątem jakichś urządzeń i tak dalej. No i ostatnio się okazało, że w jego domu zawitała też właśnie lampa nasza, polskiej firmy, twoja, którą stworzyliście tu w Polsce. To też dlatego ty tu siedzisz, bo ten patriotyzm gospodarczy każe mi robić takie ruchy. Znaczy, daje mi nadzieję, że to ma sens, żebyśmy wspierali polskich przedsiębiorców, dlatego tu siedzi nie Chińczyk, nie Amerykanin, tylko Polak. Polak, który w Polsce to robi. No i właśnie, i ta lampa trafiła również do Czarka, który też stwierdził, że warto zatrzymać ten czas, że warto się wolniej starzeć. No i być może on też Briana podglądał. No i jak to się stało, że ta lampa trafiła na Majorkę aż tam, do niego do domu? Wiesz co, już ci opowiem. Historia była taka, że właśnie z Czarkiem poznałem się w trakcie jednego ze zjazdów właśnie na Majorce. No i tam wiadomo, poznałem go jako eksperta z dziedziny finansów.
Ale co mnie zaskoczyło, bo to już było jakiś czas temu, że on posiada po prostu ogromną wiedzę z zakresu zdrowia i czasami jak opowiadał o tym zdrowiu, to miałem wrażenie, że nie wiem, bardziej go pasjonuje ten temat niż nawet finanse. Ale to może być tylko takie moje odczucie. W każdym razie ja po powrocie już do Polski, po tym spotkaniu, obserwowałem jego wypowiedzi praktycznie w każdych mediach społecznościowych, głównie w kontekście właśnie zdrowia i widziałem, jak on w tym temacie się rozwija. Że to jest osoba, która właśnie bardzo ma niekonwencjonalne też podejście do pewnych tematów i lubi testować, sprawdzać różne rzeczy na sobie. Dlatego też bardzo mi zależało, żeby wyrazić swoją opinię właśnie o tych lampach, kiedy one już powstały. Odezwałem się do niego właśnie w tym temacie i poprosiłem go, żeby zrobił sobie research w tym temacie w terapii światłem czerwonym, czy w ogóle go to interesuje. Z tego co wiem właśnie podszedł do tego właśnie w taki sposób, że zamówił sobie książki, poczytał i stwierdził, ok, dobra Rafał, wyślij mi tą lampę, sprawdzimy jak to działa. No i okazało się, że ta lampa całkiem dobrze na niego zadziałała w taki sposób, że zdecydował się po prostu ją kupić i sobie zostawić. A teraz z tego co wiem, to naświetla się regularnie i właśnie odnosi korzyści z tego naświetlania, głównie w kontekście regeneracji po jego właśnie takich ciężkich, trudnych treningach, ale też w kontekście takiej po prostu energii na co dzień, poprawy po prostu energetyki w ciele. Także cieszę się, że na niego też to zadziałało i że przynosi mu to jakieś korzyści. Rafał, wpadło mi pytanie do głowy, no bo rozmawiamy o zdrowiu dorosłych, sami jesteśmy dorośli i dbamy o to, żeby się wolniej starzeć, o tym przecież przed chwilką było, a jak jest z dzieciakami? Czy dzieciaki również już potrzebują tego typu rozwiązań, czy wystarczy im po prostu to, że się bawią na słońcu i na razie to jest ok? Wiesz co, odpowiem na to pytanie w taki sposób, że nie ma przeciwwskazań. Dzieci jak najbardziej mogą się naświetlać, bo ta terapia jest bezinwazyjna i nie ma tutaj przeciwwskazań, żeby te dzieci rzeczywiście się nie naświetlały. Może podszedłem tylko do tego w taki sposób, że jak już miałyby się naświetlać, no to niech to będzie krócej, skróćmy tą ekspozycję do 5 minutek, albo niech to dziecko, tak w moim przypadku, gdzieś tam się przewija, jak ja się naświetlam, no to przybiega na chwilkę, za chwilę odbiega i w takiej formie można już... Chodzi też o komunikowanie, pokazywanie jakichś tam nawyków, co można robić ze swoim zdrowiem. Także myślę, że tak bym do tego podszedł. Nie jakiś konkretny duży protokół dla dziecka, ale tak przy okazji i tłumaczyć, że to jest w porządku i że to jakoś poprawia nasz stan zdrowia. Także myślę, że tak. Wspomniałeś o tej naturalności, że te dzieciaki przybiegają, gdzieś tam się właśnie bawią. Przypomniało mi się, ja bym to tak ocenił, że to jest jakaś taka intuicja natury. Może za daleko poleciałem, ale ocencie to sami. Ja to z moich obserwacji mam. I podam 2 przykłady. Pierwszy z nich, kiedy leczyłem właśnie Achillesa i tam miałem na przykład, jednym z elementów była również mata Bemera, o której wspominałem wielokrotnie na kanale. Uważam, że to świetne rozwiązanie. I mój pies, kiedy ja na tej macie Bemera leżałem sobie z moim Achillesem, zawsze przybiegał. I miałem taki pas na tą jedną nogę i on kładł się na tym pasie. Na kanapie akurat tam, nie obok, tylko na tym pasie. Wiecie, i dla mnie to było, na początku nie zauważyłem, a później zacząłem to zauważyć. Dlaczego zwierzę kładzie się tam? No i pytałem, mata Bemera również działa przecież w sportach konnych, jest używana przy operacjach właśnie przy zwierzakach, przy koniach między innymi, więc zwierzęta najprawdopodobniej też to czują, że tam coś jest dobrego, że tam są mikroprądy, że to coś działa, więc to jest element związany z tym, co wspomniałem. A druga sytuacja, no to jak ja sam naświetlałem się właśnie twoją lampą, no to mój pies też przybiega. I on kładzie się właśnie bardzo blisko tej lampy, tam. Ktoś powie, no bo mu ciepło. Ale wiecie, jakby mógł położyć się obok, a on się kładzie centralnie przy tej lampie i zwierzęta również, już nie mówię o tych dodatkowych urządzeniach, tylko jeśli jest słońce, to mój pies, jak idzie na zewnątrz do ogródka, to on nie wraca do domu, tylko kładzie się w najbardziej nasłonecznionym miejscu i się grzeje, naświetla się. Co on robi? I wiecie, jak nie ma słońca, to on nie leży. To on wyjdzie, zrobi swoje, pobiega po ogródku i wraca do domu, ale jak jest słońce, to potrafi leżeć nawet 30-40 minut w tym najbardziej nasłonecznionym miejscu i wraca nagrzany, dosłownie, czyli naświetlony do domu. Jeśli zwierzę to robi, czyli instynkt, nikt mu nie każe, ja nie jestem w stanie sterować psem, przecież on zrobi co chce,
to w kontekście nagrzewania się w słońcu ja też bardzo tego mojego psa obserwuję i on zawsze jest w tym miejscu. A jak leży w domu, to też przecież zauważcie po swoich zwierzętach, że zwierzęta kładą się w tych miejscach, kiedy przez okno operuje słońce i tam, gdzie jest cień, to nie leży pies, ale tam, gdzie jest już cieplej jest słońce, to zwierzę tam leży. Więc dla mnie to jest ciekawe. Ja korzystam z mądrości zwierząt. Zastanawiam się, dlaczego one to robią. Obserwujcie świat natury. On jest mądrzejszy niż wam się wydaje. To jest niesamowite, w jaki sposób reagują zwierzęta. Ale wracam do mojego pytania, a ono idzie w kierunku tego, że ja kiedyś kupiłem sobie lampę. Kupiłem sobie lampę do naświetlań, malutką, taką biurkową, może taką. No i mało z niej korzystałem, bo trochę nie rozumiałem tego wszystkiego. Kupiłem trochę z jakichś informacji, może trochę z mody i troszkę się ponaświetlałem tam przy twarz, trochę jak na solarium i ona leżała w kartonie. Dopiero wiedza od tradera, a później od ciebie zainteresowała mnie, że to jest bardzo ciekawe. Oczywiście uraz związany z Achillesem. Jaki rodzaj, jaką wielkość lampy my powinniśmy kupić, bo one są przeróżne i ja to pytanie rzucam do ciebie, bo ja też testuję teraz jakieś rozwiązanie. Nie wiem, czy ono jest dla mnie najlepsze, czy mam jeszcze inną sobie kupić, więc to jest pytanie do ciebie. Okej, już to ci wytłumaczę. Właśnie można było podzielić te lampy właśnie na takie małe i te większe. No i teraz w zależności tak naprawdę decydujemy się na taką lampę, jaki obszar ciała chcemy naświetlać za jednym razem. I to jest jakby kluczowa część. Druga, no to jest to, żebyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, po co my to chcemy robić. Bo załóżmy, że mamy kobietę, która chce naświetlać sobie twarz właśnie, żeby poprawić sobie jakość skóry. Ewentualnie poprawić sobie nastrój też. No to tutaj wystarczy nam... Zakupy nie wystarczą na ten nastrój. Lampa. Tutaj nam wystarczy właśnie malutka lampa, no bo tak naprawdę musimy naświetlać tylko całą głowę i to wystarczy. Taka lampa jest super właśnie do urazów, Achilles, łokieć, kolano i takie lampy wystarczą. Natomiast jeżeli chcemy podejść tak bardziej globalnie do tematu i naświetlać większą partię ciała, no to tutaj musimy mieć właśnie już większą lampę, żebyśmy zadziałali właśnie mitochondrialnie, żebyśmy zadziałali właśnie na te tkanki, czyli na tą po prostu energetykę w ciele. Także no, w zależności od tego, czego szukamy, no to tak musimy sobie właśnie dobrać tą lampę. Mam, Rafał, jeszcze pytanie odnośnie twoich doświadczeń z korzystania. Jak my powinniśmy najlepiej korzystać właśnie? Bo ja sam się zastanawiam, mam dużo pytań, trochę testuję, być może pewne rzeczy robię nie tak, może niektóre robię źle, może niektóre mógłbym robić zupełnie inaczej, żeby jeszcze bardziej korzystać. Na przykład taki, o którym wspomniałem dzisiaj w filmie, pół godziny przed spaniem i dla mnie to jest super, po prostu ciało jest tak nagrzane, jakbym schodził z plaży, a wielokrotnie miałem tak, jak leżałem na plaży, że po prostu później miałem ochotę na drzemkę, że organizm był taki, wiesz, nagrzany, fajnie, słoneczko tak operowało, że miałem ochotę gdzieś tam na hamaczku się położyć i sobie przyciąć komara, mówiąc kolokwialnie, więc na mnie to dobrze działa, jak takie 20-30 minut naświetlania robię przed snem. Zasypiam po prostu jak niemowlak i śpię super. Zresztą, tak jak wspominałem, chrapanie zminimalizowało się. A jak to jest u ciebie? Co ty zaobserwowałeś? Wiesz co, no już ci tłumaczę. Ja mam tak naprawdę 2 sesje dziennie. Pierwszą mam poranną, zaraz po przebudzeniu właśnie korzystam z takiej niewielkiej lampy, naświetlam sobie twarz. I to w kontekście trochę właśnie, no wiadomo, poprawy jakości skóry na twarzy, trochę też poprawie mikrokrążenia w mózgu, no bo tutaj też mamy takie badania. No i z drugiej strony jest to po prostu bardzo przyjemne. Po prostu naświetlanie się właśnie przy zamkniętych oczach, mamy to delikatne ciepło. Można to porównać trochę do takiej, nie wiem, sesji medytacji porannej, takiego nastrajania się w tej początkowej fazie dnia. Dlatego to jest dla mnie taka rutyna, którą rzeczywiście praktykuję, o której nie zapominam. Kolejna sesja znowu jest w drugiej połowie dnia i to już najczęściej jest po treningu. Wtedy już się naświetlam taką większą lampą. I jest to 20 minut, 10 minut tak jakby z każdej strony. Z przodu i z tyłu. Widzisz, to ja tylko z przodu się naświetlam. Tak, no to możesz się właśnie obrócić i po na przykład tych 10 minutach i też naświetlać sobie z tyłu, bo chodzi o to, że światło podczerwone nam penetruje gdzieś tak do 4 cm. Więc jak się obrócisz, no to tak powiedzmy prawie. Prawie całość. Okej. Czyli masz po treningu, a jak masz dziennie treningowy, czy trenujesz codziennie? Nie ma znaczenia, naświetlam się codziennie. Naświetlasz się codziennie, okej, dobra.
No to na zakończenie mam takie pytanie, które jest trochę szersze, ale zdecydowanie myślę, że może nawet najciekawsze w dzisiejszym odcinku, bo ono wychodzi w takie trendy, takie biohackingowe, które wiecie, że bardzo dużo tego jest na naszym kanale i też zachęcamy was do tego, żebyście po prostu dbali o swoje zdrowie, nie tylko o finanse, o dom, o to, jak wygląda dom czy samochód, ale też jak wy wyglądacie w środku, na zewnątrz, dbajcie o swoje zdrowie. Więc pytanie, jakie są nowości, jakie są trendy na ten 2025 rok, jeśli chodzi właśnie o biohacking czy biohacking, jak niektórzy mówią, żeby to nasze zdrowie było coraz lepsze. Wiesz co, ostatnio właśnie czytałem taki ciekawy raport, to była organizacja Black Swan Data. Oni zajmują się monitorowaniem mediów społecznościowych i przeanalizowali 68 milionów postów właśnie z takiej niszy biohackingowej i wyłuskali z tego kilka kategorii, które będą wiodły prym właśnie w 2025 roku w kontekście zdrowia, biohackingu. No i w tych kategoriach znalazła się na przykład dieta ketogeniczna, dieta carnivore, było tam morsowanie. Co ciekawe, mówili tam o uziemianiu, czy wykazali uziemianie. Była tam trakowanie snu, ogólnie sprawdzanie swojej jakości snu. Był post przerywany, no i też pojawiła się tam właśnie terapia światłem czerwonym. Także w zasadzie są to tematy, które tutaj właśnie poruszacie na kanale, dlatego też myślę, że kontynuowanie tego w tym roku jest dobrym pomysłem, a jednak ludzie tego szukają. Widać to po tych 68 milionach postów, widać to, że ludzie szukają takich naturalnych terapii, szukają naturalnych rozwiązań, które poprawią im w jakiś sposób komfort życia, także... Myślę, że to jest ciekawe, fajne rzeczy. Nie wszystkie stosuję, więc zachęciłeś mnie na przykład do morsowania, którego nie rozpocząłem, trochę obiecywałem, ale przeszedłem ostatnio, jak wiecie, zapalenie płuc niestety i wracam do zdrowia. Także zachęcam was wszystkich. Tobie, Rafał, bardzo dziękuję za kawał wiedzy, naprawdę sam sporo się dzisiaj dowiedziałem. Dziękuję za zaproszenie, bo to jestem w ogóle bardzo wdzięczny za to, że mogłem się tutaj pojawić. Trochę właśnie, wydaje mi się, nie wiem, czy to zbiegi okoliczności, w sensie poznanie Czarka, trochę poznanie ciebie przez Czarka i no widzisz, w ostateczności jestem tutaj i to tak jakby jestem bardzo wdzięczny za tą sytuację, która mnie tutaj doprowadziła, w jaki sposób to zarezonowało. Zobacz, chciałeś pomóc sobie, a przy okazji pomogłeś innym, bo wielu ludzi tego szukało. Przy okazji jesteś tworzysz polską firmę i możemy o tym też wspominać, bo tak jak mówiliśmy, chcemy o tym mówić i pokazywać dobre polskie rozwiązania, a jeszcze one działają na to, żeby poprawiać zdrowie Polaków, no to tym bardziej warto robić. Mówmy o tym. Dajcie znać w komentarzu, jakich rzeczy potrzebujecie, jakie odcinki mamy nagrywać. Prześlijcie temat oczywiście dalej. Zapraszamy na Facebooka na grupę Żyj Pełniej, gdzie nasza społeczność powolutku się zbiera i będziemy też tam rzucać informacje o naszych spotkaniach na żywo, na którym zresztą jednym z pierwszych spotkań był Rafał w Bielsku-Białej, a kolejne spotkanie już wkrótce, także bądźcie na tej grupie, bo warto. A jeśli jesteście zainteresowani rozwiązaniem, które stworzył Rafał, to pod spodem będziecie mieli linka i możecie tam wszystkie szczegóły znaleźć. Ja sam testuję, myślę, że wkrótce będę już właścicielem takiej lampy, żeby po prostu żyć zdrowiej, żyć pełniej. Dzięki wielkie, prześlijcie komuś, kto tego potrzebuje, no i dbajcie o swoje zdrowie, bo ono jest cenniejsze niż złoto. Do zobaczenia, trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia, dziękuję. Mam nadzieję, że ten film był dla ciebie wartościowy. Jeśli ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Dzięki, że jesteś z nami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.